Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokia E52. Tutaj dość popularny telefon z 2009 roku. Posiada już 11 lat i był naprawdę bardzo dobrze znany, jeśli chodzi o jego tutaj długo pracującą baterię. A czy ona tak długo pracowała? Miałem ten telefon, przyznam się, i wcale tak długo nie pracowała. U mnie było to maksymalnie 1 tydzień pracy na tej baterii, a z tego co producent właśnie mówił, no i chwalił ją za to, że spokojnie wytrzymuje 2 tygodnie. No i sobie zobaczmy tutaj obrazowo, jak ona wygląda. Tu posiada klawisze skrótowe boczne, ściszenia, pogłaszania. Tu mamy spust aparatu, ale chyba nie posiada autofokusa i to jest wielki minus tego telefoniku. Albo i jest. Zobaczymy sobie później. Na tylnej ściance zobaczymy aparat fotograficzny 3,2 megapikselowy, latarkę, która tutaj wspomaga aparat nocą, otwory na nasz główny głośnik, tutaj fajnie wygrawerowana napis Nokia Series. Na samym dole zobaczymy jeszcze uchwyty, tutaj otworki na naszą smycz i również tutaj otwór na nasz mikrofonik. Na drugiej bocznej ściance znajduje się tutaj port ładowania, widzicie, i na samym dole, na samej górze zobaczymy tutaj 3,5 jack na słuchawki i włącznik naszego telefoniku. I sobie jeszcze zobaczymy tutaj przód naszego telefoniku. Tu z samej góry oczywiście mamy otwór na nasz głośniczek od rozmów. Po lewej stronie czujnik światła i po prawej stronie widzimy aparat fotograficzny przedni, no pewnie zwykły VGA 0,1 lub 0,3 megapikselowy. Teraz sobie zobaczymy pod klapką baterii, naszą baterię oryginalną. No w tym przypadku jest dość naprawdę duża, dużych rozmiarów. No i sobie zobaczmy tutaj BP4L, no i posiada naprawdę dużą baterię, dużej pojemności. Tutaj posiada 1500 mAh. No i tu widzimy też nasz model BP4L. No i została wyprodukowana w Chinach. Tutaj dużo było podróbek tej baterii i nie tylko tej baterii, bo też innych z Nokii, więc ciężko znaleźć coś oryginalnego w tych czasach. Tu zobaczymy jeszcze Nokia, wersję naszej Nokii RM469, model E52. Tu Nokia Corporation, e-mail, kodę, jakieś inne rzeczy, które są też może istotne w wgrywaniu softu. I nasza tutaj Nokia została wyprodukowana w Finlandii, ale dobrze wiemy, że marka Nokia produkowała również telefony w innych państwach. Na przykład popularna była też Nokia w Niemczech, Rumunia, tu mamy na przykład Finlandię, Węgry, Chiny, Indonezja chyba. No dużo było tych państw naprawdę, więc Nokia różnie to miała z tymi telefonami. Tutaj widzimy jeszcze, że posiada Wi-Fi, oczywiście się zgadza. No i zobaczymy, jak to wszystko wygląda wewnętrznie, a sobie później przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. Tutaj w tym przypadku niestety nie działają nam dźwięki, ale zobaczymy sobie, jak ona wygląda. Tu oczywiście w tym telefonie jest Symbian, jak dobrze wiadomo. Pewnie Nokię dobrze znacie. Troszkę sobie poczekamy, aż nam się tutaj wszystko zalaguje, żeby nam się nie zacięło. Chwileczkę. I sobie wchodzimy do menu. Tu zobaczmy, u samej góry mamy kalendarz, kontakty, rejestr naszych połączeń, internet, tutaj jakiś BlueNet, jakaś zakładka internetowa, wiadomości, wejdziemy sobie w wiadomości. Tutaj bardzo wygodnie się pisze wiadomości w tym telefonie, naprawdę polecam, jeśli chodzi o wiadomości, bardzo mięciutko, wygodnie, dość duże klawisze. Tutaj oczywiście posiada T9 słownik. Tu mamy jeszcze multimedia, oczywiście różnego rodzaju aplikacje, radio, odtwarzacz, aparacik, tutaj mamy dyktafon, no i biuro, tutaj też podstawowe nasze opcje, słownik. Jeśli chodzi o tutaj Symbiana, to jak dobrze pewnie wiecie, obsługują takie pliki jak zip, rar,
jakieś inne PDF, doki i różnego rodzaju właśnie takie jak, podobnie jak w systemie Windows, notatki. I tak to wygląda. To sobie zobaczymy jeszcze naszą pamięć wewnętrzną. E-mail, ustawienia, aplikacje i nasze aplikacje, tutaj GPS. Telefon tutaj obsługuje GPS-a, posiada tutaj, więc sobie możemy tutaj korzystać z map. Mapy w tym przypadku były tutaj darmowe. Jeśli macie taką ochotę, jeśli chcecie w ogóle korzystać z tych map, to są one dostępne gdzieś pewnie na jakiejś stronie znanej na H, pewnie wiecie, więc sobie jeszcze można korzystać, ale oczywiście mapy w tym telefonie już nie są aktualizowane, więc te nowe drogi, które powstały tam po 2010-2011 roku, już nie będą tutaj wrzucane i nie są. Tutaj asfalt, sklep, OWI, i tak to tutaj wygląda. Wejdziemy sobie w nasze ustawienia i tu zobaczymy, że telefon tutaj obsługuje przesyłanie danych przez Bluetooth, menadżer połączeń, USB i sieć w LAN, czyli w nasze Wi-Fi. Tu widzimy jeszcze inne jakieś aplikacje. Sobie wejdziemy może w ustawienia naszego telefoniku. Tutaj ogólne, personalizacja. Tu widzicie wszystkie ustawienia. Ustawienia fabryczne naszego telefonu. Tutaj, więc zobaczymy sobie. Chyba nie. Ale oczywiście telefon tutaj obsługuje sieć 3G, E3, 2G i chyba 3,5G, z tego co pamiętam. Tu jeszcze inne opcje. Jest dość tutaj dużo, sporo. Symbian słynął z tego właśnie, że było naprawdę bardzo dużo aplikacji ciekawych na taki system. No teraz oczywiście już tego nie ma, to wszystko praktycznie certyfikaty wygasły. Musielibyśmy po prostu hakować w jakiś sposób nasz system, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało jeszcze w tych czasach. To jest dość uciążliwe, ale oczywiście jeśli ktoś by bardzo chciał, to nie jest niemożliwe. I tu jeszcze widzieliśmy coś. Aha, jeszcze byśmy zobaczyli sobie nasze dźwięki, ale tak wspominałem właśnie, w tym telefonie dźwięki nie działają, dlatego że nie działa nasz głośniczek. A dźwięki chyba można było znaleźć w profilach. Ustawień przystosuj. Tak jest. Tutaj widzimy w profilach. Tutaj dźwięki niestety nie działają, bo taka jest wadliwa tutaj płyta i wymieniałem, kombinowałem z głośnikami, ale jeśli niestety te głośniki nie pomogły, więc to jest płyta, bo ten telefon tutaj ma naprawdę poważne usterki i bardzo często się tutaj psuł. Strasznie tutaj jest wadliwy, jeśli chodzi o ten system tutaj i o płytę w tym telefonie, w tej Nokii E52. To sobie zobaczcie, jak one wyglądają te pliki. Tutaj można sobie je poszukać, jeśli ktoś by chciał. No ale niestety ja nie otworzę, dlatego że tak jak mówię, niestety ten głośnik nie działa. No słychać go, jak on tak delikatnie piszczy. Wy tego może nie słyszycie, ale ja słyszę, ale niestety nie wydaje dźwięku. I sobie jeszcze może zobaczymy jeszcze nasz aparacik. To sobie go uruchomimy. Ale chyba nasz klawisz nie działa coś. Udało się go odpalić. No i zobaczymy, zrobimy takie przykładowe zdjęcie, ale brak dostępu do kart pamięci. OK. OK. Tutaj dość sobie jakoś tego aparaciku od razu mówię. Opcje, tu nie widzę, powiększ, pewnie musimy przejść tutaj do ustawień, ale tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model. Tu zobaczcie, nie ma takiej praktycznie żadnej tutaj ostrości. Tutaj pewnie da się ustawić, ale no, jeśli chodzi o jakość tego aparaciku, naprawdę nie jest na wysokim poziomie.
No i chyba to wszystko, to jeśli chodzi o podstawowe informacje tego telefoniku. Od razu mówię, że jeśli ktoś chciałby kupić taki telefon, no powiem szczerze, że naprawdę długo trzyma, może 2 tygodnie nie wytrzyma, ale tydzień spokojnie, jeśli macie oryginalną baterię. To od razu mówię, że się bardzo nie opłaca kupować, dlatego że może telefon ładnie wygląda, nie powiem, bo fajnie, ale jest strasznie wadliwy. Strasznie delikatny, jak nam upadnie, bardzo szybko się rozsypuje, obudowa jest bardzo lipna. Wydaje się, że jest wytrzymała, ale naprawdę bardzo krucha i szybko się tutaj psuje płyta główna w tym telefonie. No i teraz przejdziemy tutaj do demontażu i montażu tego telefonu Nokii E52. To jeszcze wspomnę o jednej bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o Symbian. Nie powinno się wyciągać baterii, tylko powinno się wyłączyć normalnie nasz telefon, bo przez to właśnie, jeśli się tutaj wyciąga baterię bez wyłączenia, to może ulec uszkodzeniu nasza płyta. Mało kto o tym wie, ale takie są niestety fakty w Symbianach, tych starszych. Ściągam naszą klapkę, wyciągamy naszą baterię. Wyciągamy kartę SIM i tutaj kartę pamięci, oczywiście telefon obsługuje też karty pamięci microSD do 16 GB powinien spokojnie taką kartę utrzymać. Testowałem, no i dał sobie radę, ale karta musi być oczywiście tutaj mało elementów musi być na karcie pamięci, bo jeśli jest zapełniona, no to troszkę już jest ciężko. I sobie jedziemy z demontażem tego telefoniku. Tutaj mamy do docenia dwie śrubeczki, tu jest jedna i tutaj druga. Są to śrubeczki tutaj krzyżakowe, więc na pewno je każdy gdzieś posiada. Jak nie posiada, to może jakimś scyzorykiem, nożem sobie tutaj pokombinować. Sobie odkładamy je na bok. I teraz zobaczcie sobie, jak wszystko się strasznie lipnie. Tutaj praktycznie samoczynnie nam odchodzi. Sobie jedziemy po całej długości z jednej i z drugiej strony. Tu są takie wpinki, musimy to tak jakby naszą ramkę wyciągnąć do siebie. Tutaj z jednej strony i tak samo robimy z drugiej strony, tutaj w tym miejscu. O, no i widzicie, tutaj nasza przednia obudowa w bardzo prosty sposób została wymontowana. Tutaj naszą klawiaturkę numeryczną, funkcyjną, tą nakładkę możemy tutaj wymontować, ale dopiero później. Zobaczcie, jest jedna blokada, tu jest druga blokada. Pierwsze co, odkręcimy 4 śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia, tu czwarta. Są to śrubki już gwiazdkowe, te bardzo popularne, nawet przy Nokii 3310. Sobie jedziemy druga strona. Tutaj bardzo naprawdę popularna Nokia. Myślę, że mało kto by jej nie znał wcześniej, ale naprawdę strasznie lipna. Mi się ona może podoba z wyglądu, ale jeśli chodzi o funkcjonalność, tutaj wytrzymałość raczej, to jest naprawdę strasznie tutaj słaba. Tu widzimy nasz głośniczek od rozmów, sobie już możemy w tym miejscu go wymienić. I tu tasiemki, jedna tasiemka od wyświetlacza, druga tutaj pod spodem od tej naszej całej klawiaturki. Tu sobie możemy podwadzić, tutaj jest blokada i tu jest druga blokada, więc sobie możemy to wyciągnąć. Tutaj nie ma takiej potrzeby. I tutaj jeszcze widzimy tasiemkę od naszego slotu, karty SIM i karty pamięci. Teraz nam to wszystko powinno wyciągnąć się bardzo prosto. Tutaj wystarczy podwalić pewnie. No i widzicie, bardzo wszystko prosto nam odchodzi. Tak wygląda ta nasza płyta główna w tej Nokii właśnie E52. Tu zobaczmy, jeśli chodzi o wyświetlacz, to jest tutaj przyklejony. Tu jest przyklejony do naszej płyty głównej, więc musimy go podwadzić. Najlepiej pokazywałem Wam takimi domowymi sposobami, to wymontować go tutaj kartą.
Naszą jakąś starą kartą, tutaj tą plakietką od karty, tu sobie wbijamy. Tu jest dość mocno, możemy go wymontować, jeśli chcemy całość, albo po prostu tu możemy jeszcze wyciągnąć sobie z naszej tutaj ramki. Widzicie? Tu nam odchodzi. Tu podwadzamy sobie. Delikatnie, by nam nic nie strzeliło. I sobie jedziemy tutaj po całej długości. Ale bardzo, bardzo naprawdę delikatnie to robimy. By nam to nie pękło. Bo to jest delikatna część naszego wyświetlacza. No i taki prosty sposób, widzicie, domowymi sposobami, by nie uszkodzić naszego wyświetlacza. Tu w końcu pomyśleli, jeśli chodzi o tę Nokię, że dokleiją ze wszystkich tej stron. Bardzo fajnie, bardzo dobrze to wykonanie tego telefoniku, jeśli chodzi o wyświetlacz, tylko o wyświetlacz. Tu na samym dole jeszcze widzimy antenkę zasięgową. I to wszystko tak naprawdę. Po drugiej stronie znajduje się jeszcze aparat fotograficzny. Tutaj widzicie, musimy go wymontować w dość tutaj utrudniony sposób. Kostkę naszego tutaj 3,5 Jacka. Tutaj złącze naszego ładowania i USB. Tutaj styki, złącze naszej baterii. To wszystko jeśli chodzi tutaj o płytę główną. Tu nam widzicie wleciał klawisz boczny. Zawsze mnie wkurzało, jeśli chodzi o tę Nokię, jeśli jak naprawiałem taką Nokię, tutaj drugie klawisze też nam wypadują. I tu jest jakaś antenka zasięgowa, nasz główny głośnik. Tu sobie go wyciągamy, wymontowujemy w bardzo prosty sposób. I jeszcze możemy tutaj wymontować w prosty sposób. Widzicie, tu jest całe te złącze naszej karty SIM i karty pamięci. Tutaj możemy sobie podwadzić. Tu jest blokada jedna. Tutaj go wyciągamy. Tutaj musimy uważać. Troszkę nam ściemniało. No i tak to wygląda. Widzicie, bardzo proste. Tu mamy chyba nasz mikrofon taki wielki. No i to wszystko, jeśli tutaj chodzi o poprawny demontaż tej Nokii E52. No i teraz zajmiemy się tutaj powrotnym demontażem. Zakładamy tutaj naszą antenkę zasięgową, która nam wyleciała przed chwilą. Ona była tutaj w tym miejscu. Zakładamy tutaj nasz klawisz, który nam wypadł. Tu jest strasznie uciążliwe z tymi klawiszami, tak jak wspominałem, co chwilę nam wypadają, więc musimy użyć taśmy tutaj bocznej. Tak zrobiliśmy to kiedyś. Tutaj jest. Tutaj przylepiamy sobie taśmę. O, widzicie, nam znowu wyleciało. Tutaj jest strasznie takie podgrzywe. Zakładamy na swoje miejsce. Tutaj jest jedno, tu następne. Tu tasiemka musi być. I zakładamy z powrotem na swoje miejsce tutaj nasze złącza. Tutaj, gdzie jest blokada. I nam to idealnie leży, tak być powinno. Zabieramy się teraz do naszej płyty, zakładamy z powrotem tutaj nasz wyświetlacz. Wcześniej możemy oczywiście tutaj przykleić taśmę dwustronną, jeśli nam tutaj już się zużyła i słabo nam łapie. Tutaj na swoje miejsce ostrożnie, może od samego tutaj dołu będzie lepiej pasowało.
Chyba tak. Tutaj delikatnie po całej długości. Z wszystkich stron. Tutaj trzeba naprawdę ostrożnie to wkładać. Już jest. Więc teraz sobie zakładamy tutaj antenkę dolną zasięgu. Tak jak była na swoim miejscu. I zakładamy tutaj z powrotem na swoje miejsce w korpusie. Może najlepiej tutaj od samej góry. Raczej tak. Tutaj sobie wbijamy, zobaczcie, tu musi nam wejść. Tak jest w naszą obudowę. Troszkę się pośpieszyłem. Muszę jeszcze raz wyciągnąć naszą antenkę zasięgową, założyć. Więc zakładamy na swoje miejsce od samej góry. Jeszcze raz Wam to pokazuję. I teraz nakładamy nasz dół. Tutaj wbijamy sobie w to miejsce, w ten otwór. No i tak to wygląda. A tu jeszcze była taśma. I sobie o niej zapomniałem. No dzisiaj coś słabo mi z tym demontażem idzie. Dawno mi tak słabo nie szło. Taśmę tutaj już mamy, widzicie. Zakładamy tu idealnie nam nachodzi teraz. Tutaj mocujemy od slotu karty SIM i karty pamięci. Teraz zakładamy tutaj. To leci pierwsza od naszych klawiszy. No i druga od wyświetlacza. Zakładamy tu naszą całą rameczkę. Tutaj z wszystkich stron. Tu musi być idealnie dopasowana do naszych klawiszy. Tutaj odsuwam delikatnie klawisze, by nam nie przeszkadzało. Tutaj z jednej i tutaj z drugiej strony. Tutaj mocujemy po wszystkich stronach. I teraz sobie oczywiście odklejamy naszą tasiemkę, niepotrzebną, bo nam przeszkadza. I sobie sprawdzamy nasze klawisze, czy nam klikają prawidłowo. Jeśli tak, to jest fajnie. Teraz sobie przykręcamy nasze tutaj 4 śrubeczki. Czyli takie delikatne problemiki, ale wszystko spokojnie nam poszło. Nokia jest naprawdę banalnie prosta. Ale nie zawsze jest taki dzień idealny do nagrywania. Nieraz się myśli o czymś innym po prostu. No i tak to niezręcznie wychodzi. Tu sobie przykręcamy kolejne śrubeczki. Jeszcze jedna. Tutaj ostatnia. Jest wszystko pięknie. Teraz sobie oczywiście przecieramy nasz wyświetlacz. Tutaj z tych brudów, odcisków palców i innych zanieczyszczeń niepotrzebnych, by nam wszystko to wyglądało bardzo ładnie przy użytkowaniu naszego telefoniku. Tu jeszcze troszeczkę widzę. Zakładamy nasz cały przód. Jak tutaj będziemy go zakładać, to pamiętajcie o tym, oczywiście o tych dwóch tutaj takich blokadach bocznych. Tu sobie idziemy od góry i tu musimy troszkę, może tak, z boku najpierw sobie pojedziemy. Tu wbijamy. Widzicie? Teraz sobie tutaj nakładamy górę. I teraz naciągamy tutaj drugą stronę. No w tym przypadku, jeśli chodzi o Nokię, to ta ramka jest taka troszkę rozciągająca, więc sobie ją nie uszkodzimy. I tu wbijamy na swoje miejsce. No i tak to
wygląda w tym demontażu i montażu tego modelu telefonu. Teraz sobie przykręcamy ostatnie tutaj dwie śrubeczki, które łączą naszą przednią obudowę z korpusem. No jeśli chodzi o tę Nokię, to powinno być więcej tych śrubek, widzę, bo jest tutaj strasznie rozlebotana. Tutaj strasznie szybko się niszczy ta obudowa, więc powinno być przynajmniej tutaj 6. Tu powinno być dwie i tu jeszcze u góry powinien dwie być spokojnie. Zakładamy naszą tutaj baterię. Zakładamy tutaj z powrotem naszą tylną klapkę i zobaczymy, czy po takim demontażu ten telefon nam się uruchomi w prawidłowy sposób. Tutaj wibracja ruszyła, to powinno być wszystko ok. No jak widzimy, jak na razie wyświetlacz działa poprawnie, więc taka karta w zupełności wystarczy, by podprowadzić tutaj nasz wyświetlacz z ramki. No i poczekamy tutaj, aż nam się zaloguje do menu. No i zobaczcie, tutaj klawisze działają poprawnie. Te dźwięki oczywiście nie działają, bo nie działały. Wyświetlacz działa. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. O poprawny demontaż i montaż Nokii E52. Jeśli chodzi o tutaj trudność tego telefonu, jest naprawdę banalnie prosty, więc sobie go naprawcie w domowym zaciszu na własną rękę, a nie biegajcie od razu tutaj do serwisu, bo nie ma takiej potrzeby. I to wszystko w tym materiale. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, zostawienia komentarza pod tym filmem i do zobaczenia w następnych moich filmach. Cześć!